Cześć! Dzisiaj test wkrętarki Parkside PABS20LI E6. Urządzenie zakupiłem jako samo body, bez ładowarki i bez baterii. Dodatkowo dokupiłem baterię 4 Ah. Była promocja, więc za wszystko zapłaciłem 203 zł. Samo urządzenie kosztowało 119 zł. Także za tą cenę myślę, że na rynku ciężko będzie cokolwiek znaleźć podobnego. Rozpakuję urządzenie i przetestuję. No więc tak, rozpakowujemy urządzenie, walizka, w walizce mamy urządzenie, plus Parkside daje jakieś bity i wiertła, wiertła do metalu, możemy przetestować ewentualnie, ale Parkside'owe takie rzeczy nie są moim zdaniem zbyt dobre. A więc co, sama wkrętarka z klipsem, bateria, obroty prawo, lewo, dwie prędkości obrotowe, no i ustawienie momentu plus ustawienie na wiercenie. Dane techniczne: napięcie silnika 20 V, prędkość obrotowa przy pracy na pierwszym biegu od 0 do 400 obrotów na minutę, na drugim biegu od 0 do 1400 obrotów na minutę, maksymalny moment obrotowy 45 Nm, uchwyt wiertarski do wierteł o średnicy od 1,5 do 13 mm, ciężar z akumulatorem 2 Ah 1,7 kg, średnica wiercenia w drewnie maksymalnie 30 mm, średnica wiercenia w stali maksymalnie 13 mm, tryb zabezpieczenia IPX0, temperatura maksymalnie 50 stopni, ładowanie od 4 do 40 stopni, praca od -20 do 50 stopni, przechowywanie od 0 do 45 stopni. Teścik zacznę od wkręcania, a więc bierzemy bit. Biorę teraz wkręt 3,5 45 mm i zobaczymy, jak pójdzie. Jak widać, nie ma z tym najmniejszego problemu. To lecimy teraz. Wkręt piątka, 5 mm 50 długość. Bez problemu. I teraz wkręt szóstka, 50 mm. Dokręcił, ale już sprzęgło zadziałało. To było wszystko na baterii 2 Ah. Wymienię baterię na 4 Ah i zobaczę ten najgrubszy, czyli szóstkę, jak pójdzie. No, podobnie, czyli powiedzmy do piątki bezproblemowo wkrętarka wkręca. No szóstka to już jest trochę ten problem, nie dokręciło. Jeśli chodzi o wiercenie, wiertło 16 do drewna. Zobaczymy. Idzie bez problemu. Na baterii, wszystko robię na baterii 2 Ah. Dobra, to spróbujemy coś innego. 35 mm. Jak widać, również bez problemu wierci 35 mm. Dobra, mam kawałek płaskownika 5 mm.
Przewiercę tym wiertłem od Parkside'a. Spróbuję 8. Zobaczymy, czy da radę. Dobra, udało się. Przewierciłem wkrętarką wiertłem FI8. Krótkie podsumowanie. Moim zdaniem wkrętarka sprawdza się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wkręty w drewnie do 5 mm bez problemu. 6 mm wkręcił, ale już nie do końca, już sprzęgło się załączyło. Wiercenie w drewnie 35 mm, średnicy otwór wywiercony. Stal wiertłem 8 mm stali o grubości 5 mm, również bez problemu i to wiertłem Parkside'a, także aż jestem zaskoczony. Także do warsztatu, garażu jak najbardziej polecam. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Widzimy się następnym razem. Cześć!